Cześć, nazywam się Iwona. Dzisiejszy poradnik zainspirowany jest zleceniem klienta, które niedawno otrzymałam. Chodziło mianowicie o dodanie brakującego fragmentu głowy na fotografii. Idąc dalej, na głowę założę czapkę i to na dwa sposoby. Pierwszy sposób z użyciem obrazu referencyjnego, a w drugim zdam się w 100% na AI. Zobaczymy, jak sztuczna inteligencja programu Photoshop poradzi sobie z takimi zadaniami. Zapraszam. Na kanale jest już poradnik, jak usuwać zbędne fragmenty obrazu. Teraz zajmijmy się dodawaniem brakujących elementów. W tym odcinku będziemy używać Photoshop Beta, ponieważ w tym momencie jedna z 3 omawianych metod nie jest obsługiwana przez standardowy Photoshop CC. Zaczniemy od dodania brakującego fragmentu głowy i zrobimy to używając kadrowania z rozszerzeniem generatywnym. Na pasku opcji narzędzia wybieramy z polecenia wypełnienie rozszerzenie generatywne. Narzędziem do kadrowania wyznaczamy nowy obszar. Białe pola zostaną zastąpione wygenerowanym przez program nowym obrazem. Klikamy Generuj i czekamy na propozycje programu, które pokażą się tutaj po prawej stronie interfejsu. Otrzymaliśmy 3 propozycje nowych fragmentów kadru, a w tym brakujący czubek głowy. Wybieram propozycję środkową. Spłaszczam nowo powstały kadr, Ctrl+Shift+E, poprawiam kadr i gotowe. Dodam jeszcze, że nie zawsze uda Wam się wybrać wygenerowane fragmenty z pierwszego strzału. Wystarczy po raz kolejny wybrać polecenie Generuj i czekać, aż efekt pracy programu Was zadowoli. Przechodzimy do kolejnego etapu i dodamy czapkę. I w tym momencie potrzebujemy Photoshop Beta. Można to zrobić oczywiście w standardowej wersji Photoshop CC, ale to na końcu filmu. Teraz skupimy się na dodaniu elementu fotografii na podstawie obrazu referencyjnego wzorcowego. Dzięki temu zabiegowi program wygeneruje elementy podobne do tych, jakie przedstawimy programowi jako przykład. Mogą to być fotografie z Twoich zasobów zapisane na komputerze. Ja wykorzystam fotografię ze strony stokowej Pixabay. Link znajdziecie w opisie. Pierwsza rzecz, jaką musimy wykonać, to zaznaczenie obszaru, na którym chcemy dodać nowy element. W tym celu z przybornika pobieramy lasso swobodne. Wykonujemy obwód zamknięty wokół miejsca, gdzie ma się znaleźć czapka. W polu wypełnienie generatywne wpisujemy opis tego, co chcemy wstawić w zaznaczone miejsce. Dalej klikam ikonę obrazka, czyli pole wyboru obrazu odniesienia. Wybierz obraz i z zasobów komputera wybieram swój albo pobrany plik z fotografią, która służy za wzór dla generowanego elementu. Niebieska kropka przy ikonie informuje o dodaniu obrazu odniesienia. Klikamy Generuj i czekamy na rezultaty. Po prawej stronie na panelu widzimy 3 wygenerowane propozycje czapki. Przymierzam każdą i wybieram ten element, który najbardziej mi odpowiada. Jeśli jeszcze go nie uzyskaliście, klikacie kolejny raz Generuj. Można wygenerować kolejne propozycje, a niech sztuczna inteligencja popracuje. Wybieram ten wygenerowany element. Spłaszczam warstwy skrótem Ctrl+Shift+E
Kopiuję warstwę tła skrótem Ctrl+J i wprowadzam ręcznie kilka poprawek. W tym celu użyję filtr, formowanie. Uformuję czapkę według własnych potrzeb. Trochę retuszu stemplem i gotowe. Zdecydowanie program sugerował się szalem z fotografii, którą użyliśmy jako wzór dla sztucznej inteligencji Photoshop. Program Photoshop wygeneruje fragment fotografii bez konieczności wskazywania wzoru, na którym ma się opierać. Wtedy musimy liczyć na fantazję sztucznej inteligencji albo precyzję opisu, jaki podajemy programowi. Zaznaczamy lassem swobodnym pole, które ma być wypełnione wygenerowanym obrazem. W polu wypełnienie generatywne wpisujemy dziecięcy kaszkiet. Jeśli wpiszesz bardziej precyzyjny opis jak kolor, rodzaj materiału, jest szansa na lepsze dopasowanie nowego obiektu do Twoich oczekiwań. Pomijam ikonę obrazka, klikam generuj. Po prawej stronie interfejsu pojawią się 3 propozycje. Sprawdzam ich użyteczność dla naszego projektu przez kliknięcie na każdą z ikon. Klikam ponownie generuj, żeby sprawdzić, czy program nie będzie miał dla mnie ciekawszej propozycji. Sprawdzamy kolejne 3 czapki i kolejne 3. Wybieram jedną z nich. Gotowe. I to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że mój poradnik pomoże Ci w kreowaniu portretów. Jak widzisz, ucięty czubek głowy dla programu to nie jest duży problem. Dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam na kolejne. Do usłyszenia.